Ukraina nas zalała zbożem, zalała nas tanim drobiem, tanimi jajkami, tym wszystkim i my splajtujemy. Marc 2023 był rekordowym miesiącem, jeżeli chodzi o upadłości konsumenckie. Ludzie, którzy kradną, bo nie mają co jeść. Jesteśmy na początku kryzysu. Pytanie, czy z niego wyjdziemy? Wiesz, jaki jest największy problem? Terminowe płacenie faktur. Nie wygląda to różowo. Ja się bardzo cieszę, że na tych konferencjach są przedsiębiorcy, którzy do nas nie trafiają. Wiąże się z tym tak naprawdę wykluczenie społeczne. Jak mi może nie iść? Przecież to będzie świadczyło o mojej słabości. I nikt się nie chce przyznać do tego, że popełnił błąd jako przedsiębiorca. My też mamy teraz u siebie w zespole psychologa. Przyznaj się przed sobą, że ten problem w ogóle istnieje. Dostajemy od Was coraz więcej pytań w kwestii inwestycji w zdrowie. Dlatego mamy dla Ciebie poradnik zdrowia, który jest zbiorem wiedzy o tym, jak prosto i tanio poprawić nawyki zdrowotne. Stworzyliśmy go wspólnie z gośćmi wywiadów. Kliknij w link poniżej i zamów poradnik promocji. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Sebastian Mikulewicz oraz Marcin Ostaszewski. Specjalizują się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, gospodarczym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego. Ich misją jest edukacja oraz niesienie pomocy przedsiębiorcom w trudnym położeniu. Cześć, Grzegorz Kus z tej strony, witaj na moim kanale. Dziś moimi gośćmi są eksperci od ratowania przedsiębiorców, tak bym mógł powiedzieć. Czując się jako przedsiębiorca od 2009 roku i też przeżywając te problemy, ale zaraz sobie o tym porozmawiamy. Witajcie panowie. Dzień dobry, witam. Cześć, witam. Ja mogę powiedzieć tak, jakie ja mam odczucie w ogóle na temat rynku, tego co ja widzę, a czego może my nie widzimy, bo mainstream nam to trochę przykrywa. Powiedzcie mi, czy to też tak podobnie jest. Mi się wydaje, że wojna, która toczy się już od ponad roku i która jednak była w mainstreamie tematem numer 1, już nie jest, to też trzeba powiedzieć wprost. Ona nam trochę zakryła problemy lockdownowe, najpierw covidowe, ale później lockdownowe. No przecież COVID nie sprawił, że firmy się zamknęły, tylko decyzje polityków i lockdowny, że firmy się zamknęły. No i nam się wydaje, że jak idziemy po Katowicach, Warszawie, Krakowie, widzimy pełne restauracje, widzimy, tak, samochody na ulicach i nam się wydaje, że wszystko jest okej w gospodarce. Chciałem takie pierwsze pytanie do Was rzucić. Jak dzisiaj wygląda kondycja polskich przedsiębiorstw z Waszego doświadczenia, bo wiem, że tym się zajmujecie na co dzień i codziennie toczycie rozmowy z przedsiębiorcami. Wydaje mi się, że to jest zakryte, a ten problem jakiś jest. Wiesz co, ten problem tak naprawdę narasta, można powiedzieć, od 2020 roku, czyli można powiedzieć od COVID-u, który się rozpoczął, od tego, kiedy ludzie zostali zamknięci w domach, przedsiębiorstwa zostały zamknięte. I jak już to wszystko zaczęło odbijać, powiedzmy w 2021 roku, no to przyszła nam wojna w 2022, tak, na Ukrainie. Na początku wszyscy w Polsce twierdzili, że ona nas nie dotyka, nas praktycznie nie obejmuje, tak. Rynek nieruchomości zaczął nam rosnąć, bo obywatele Ukrainy zaczęli przyjeżdżać do Polski, kupować nieruchomości, wynajmować. Czynsze na przykład w Warszawie, tak, za wynajem wzrosły, można powiedzieć, od 20, 30, 40%, no bo każdy z tego korzystał, tak, no muszą gdzieś mieszkać, tak. Natomiast kwestia jest taka, że czy zboża, czy teraz drób, tak, czy nawet jajka, które są hurtowo sprowadzane do Polski, powodują tak naprawdę paraliż naszego systemu gospodarczego, naszego systemu rolnego, tak, można powiedzieć. I na przykład do nas bardzo dużo teraz zgłasza się ludzi z problemami takimi, że mówią, że no, słuchajcie, no Ukraina nas zalała zbożem, zalała nas tanim drobiem, tanimi jajkami, tym wszystkim i my splajtujemy, tak? Więc tak jak mówisz, że COVID był jakby można powiedzieć taką malutką kotwicą, ale ta chyba wojna na Ukrainie to pociągnie nas jeszcze mocniej niż ten COVID, tak? Mamy dużo makroekonomicznych różnych innych zdarzeń, których tak naprawdę, nie wiem czy ty, czy my, nie widzimy, tak? Bo ty mieszkasz w Katowicach, tak? Koło Katowic, my mieszkamy w Warszawie, to są wielkie miasta, które sobie jakoś radzą, tak? Ale patrząc jakby na całą Polskę, czy nawet na tą ścianę wschodnią, no to jest w naszej ocenie jest bardzo źle. Patrząc na statystyki takie restrukturyzacyjne, możemy sięgnąć, rozmawiamy tutaj teraz powiedzmy w kwietniu, to możemy sobie sięgnąć do Pulsu Biznesu, jest nowy artykuł a propos zatrważających statystyk restrukturyzacji i ilości prowadzonych restrukturyzacji. To są teraz rekordy restrukturyzacyjne, przedsiębiorcy na potęgę się restrukturyzują, a to jest pierwszy problem. No, każdy przedsiębiorca odczuwa te skutki, myślę, że teraz lockdownów, a teraz wojny i problemów w swojej działalności, w swoim przedsiębiorstwie, ale też patrząc bardziej szeroko, patrząc na zwykłe osoby fizyczne, to zeszły miesiąc, mówimy tu o marcu 2023, był rekordowym miesiącem, jeżeli chodzi o upadłości konsumenckie. Ponad 2000 wniosków, czy upadłości zostało ogłoszonych. To są już rekordowe statystyki, więc jakby widać, że przedsiębiorcy to jest jedno i problemy w przedsiębiorstwach restrukturyzacji upadłości, ale też zwykłe
powiedzmy konsument, zwykłe osoby fizyczne, które składają wnioski o upadłość konsumencką, więc ten ilość długów jest przytłaczająca w tym momencie. Te statystyki podałeś odnośnie w sumie aktualne, bo powiedziałeś, że to puls biznesu aktualny, czyli faktycznie widzimy, że ten wzrost jest. Dobrze, że wspomnieliśmy o tym, że to są restrukturyzacje i to są upadłości konsumenckie, czyli nie tylko zajmujemy się przedsiębiorcami, ale też osobami fizycznymi. Niekiedy nasi widzowie, którymi nie tylko są przedsiębiorcy, myślą sobie, temat mnie nie dotyczy, bo mówią o przedsiębiorstwach, mówią o jakichś problemach podatkowych, no to przecież ja nie mam firmy, mnie to nie dotyczy. Dotyczy każdego. To też chcielibyśmy dzisiaj, myślę, żeby z tego odcinka płynęła taka mądrość, świadomość, którą myślę, że wielu przedsiębiorców i widzów przede wszystkim ma, ale dla tych, którzy jej nie mają, no to, że firma upada, wy to doskonale widzicie, że jak firma upada, to nie jest problem właściciela, tylko on tam często kogoś zatrudnia. Są dostawcy, są firmy współpracujące, które też często czekają na faktury i ten problem taki braku płatności no jest później mega duży. To może chciałbym dla tych, którzy jeszcze nie są tak wdrożeni w temat, żebyście panowie powiedzieli, jaka jest różnica między restrukturyzacją, jak to wygląda w szczegółach, chociaż w takim podstawowym poziomie, a tą upadłością konsumencką. Jednak ta druga definicja częściej się pojawia w mediach. Wiesz, jeżeli chodzi o restrukturyzację, to tak naprawdę cały czas funkcjonujesz jako podmiot gospodarczy, tak? Bo kto się może restrukturyzować? Restrukturyzować się mogą ci, którzy prowadzą działalności. Ci, którzy mają spółki i tak dalej, czyli osoby, które jakby są na rynku biznesowo, tak? Mhm. To jest takie ograniczenie. Nie może się restrukturyzować osoba fizyczna, czyli jakby, no, ten, krótko mówiąc, pracownik, tak? Czyli etatowiec tak zwany. Natomiast restrukturyzacja to jest chęć wyjścia z długów z częścią umorzenia swoich zobowiązań. Tak najprościej można to powiedzieć, tak? Czyli umarzam część swoich zobowiązań, robię sobie taki biznesplan, czyli plan restrukturyzacyjny i na podstawie tego biznesplanu przekonuję swoich wierzycieli, że mi się uda. No, troszeczkę dobrej wiary musi być z każdej strony. Musi być dobra wiara. Ja tutaj tak dygnąłem głową, bo też mam jakąś swoją historię, ale dokończ proszę. No i jeżeli już przekonam tego mojego wierzyciela, czy kilku wierzycieli, że mi się uda, no to ten plan restrukturyzacyjny pokazuje nam, że na przykład w ciągu, nie wiem, 5, 6, 8 lat spłacę wierzytelności nie w całej kwocie, tak? Czyli nie 100% kapitału plus wszystkie odsetki, no bo to wiadomo, żeby to się nie udało, tak? Ale na przykład, nie wiem, 90-80% kapitału i z częściowym umorzeniem odsetek albo z całościowym umorzeniem odsetek. Czyli taka osoba mówi, ja chcę spłacić ciebie, mój wierzycielu, daj mi szansę, tak? No i teraz wierzyciel ma dwa wyjścia. Albo może się zgodzić, bo widzi, że ten biznesplan gdzieś tam się spina, tak? I ta osoba będzie mogła to spłacić, albo może się nie zgodzić. No i teraz znowu są dwa wyjścia, jak to powiedział Grabowski, tak? Takie i takie, tak? Natomiast no jeżeli się nie zgodzi, no to ta osoba albo pójdzie do upadłości, krótko mówiąc, i jeżeli ma majątek, no to w części ten wierzyciel się zaspokoi, ale jeżeli nie ma majątku, to ten wierzyciel nie dostanie nic. Więc taki wierzyciel no, musi jakby przekalkulować sobie, tak, co mu się bardziej opłaca. No to jakby mówiąc krótko, restrukturyzacja jest szansą dla dłużnika, ale też dla wierzyciela, że dostanie przynajmniej część swoich pieniędzy. Mhm. Czyli ja bym mógł powiedzieć, zanim Marcin tutaj dopowie odnośnie pewnie upadłości konsumenckiej, że wy jesteście, sorry za takie spłaszczenie, ale jesteś taką Magdą Gessler, ale dla przedsiębiorców, która wchodzi i pomaga ogarnąć, bo przecież w tych restauracjach widzimy oczywiście ten obraz, który pokazuje telewizja, kiedyś pokazywała, że ci ludzie mają może dobry pomysł, ale nie umieją organizacyjnie, może zawodowo zatrudnić dobrych ludzi, poukładać zespołu. No i to nie działa. Jednak jest jakaś zmiana. Widzimy, że na zachodzie też to tak wygląda. Wy dzisiaj wchodzicie do przedsiębiorców i mówicie, OK, wy macie potencjał, którego może sami nie widzicie. I nie tylko długi można negocjować z bankiem na przykład, ale może wy czegoś nie wykorzystujecie i sami tego nie widzicie, bo już macie tak zamknięte klapki na oczach. Wiesz co, to ja ci powiem tak, no my tak jak Magda Gessler wchodzimy i każemy te garnki jednak domyć, nie? Bo czasem one są, krótko mówiąc, niedomyte u tych przedsiębiorców i oni tego nie widzą. Tak jak Magda czasem mówi, no tak, że... No bo wiesz, jest często taka sytuacja, że no mamy jakieś długi i już popadamy w taki marazm i wchodzimy do tej firmy i mówimy, kurczę, nic już się nie da zrobić. I nie skupiamy się na tych rozwiązaniach, nie rozmawiamy z pracownikami. Często oni już nas nie traktują serio, poważnie, no bo nie płacimy im wypłat. To już może być zaburzona ta relacja pracownik-szef i... Dlatego ja powiem, że tak kodeksowo to ta restrukturyzacja to jest takie zawarcie układu z wierzycielami i chroni nas przed ogłoszeniem upadłości. Natomiast tak biznesowo, tak naprawdę restrukturyzacja to jest taki ogół czynności prawnych, ale też biznesowych. Tak jak my to robimy, że analizujemy przedsiębiorstwo, wchodzimy do tego przedsiębiorcy i mówimy, słuchaj, marketing u ciebie to kompletnie leży, nie ma marketingu. Sprzedaż
nie działa. Musisz zoptymalizować to i to. Patrzymy, jaki jest sektor, jak wygląda popyt, podaż danej gałęzi i robimy, to nie jest taki ruch, a dobra, odcinamy zobowiązania i tyle, koniec. Tylko jeżeli to jest naprawdę dogłębna restrukturyzacja, to my wchodzimy i patrzymy, co się opłaca, co się nie opłaca i też tak jak powiedziałeś o pracownikach, jeżeli my przychodzimy i pokazujemy, że my już wchodzimy i pomagamy, to też pracownicy podchodzą do tego serio, że jednak wchodzi doradca i jakby optymalizuje to przedsiębiorstwo, pomaga wyjść z tych kłopotów, więc to restrukturyzacji nie patrzyłbym jako tylko i wyłącznie takie rzeczy prawne, tylko po prostu to są rzeczy biznesowe. Musimy być trochę bardziej przy przedsiębiorcy jako taki, powiedzmy, doradca, który wchodzi i mu pomaga w tym biznesie, więc tak to wygląda. Natomiast co do upadłości konsumenckiej, teraz w praktyce jest tak, że patrząc na te właśnie statystyki, że po prostu osoby fizyczne składają wnioski o ogłoszenie upadłości przy długach, powiedzmy, nie wiem, 50, 100, 200 tysięcy i jeżeli nie mają majątku i nie mają możliwości tego spłacić, z reguły sąd po analizie z syndykiem sytuacji majątkowej tego dłużnika pewnie wyznaczy jakiś tam plan spłaty 2-3-letni. No, różnie to wygląda. Natomiast widzę, że po prostu teraz te wnioski spływają do sądu z coraz, powiedział, mniejszymi zobowiązaniami. Kiedyś to były, powiedzmy, nie wiem, 300, 400, 500 tysięcy. Teraz ludzie nawet składają wnioski przy długach 50 tysięcy złotych konsumenckich. O czym to świadczy? Myślę, że po prostu nie są w stanie płacić już tak wysokich rat kredytowych przy tak wysokich stopach procentowych. Bo jeżeli ktoś miał, nie wiem, zwykłą pożyczkę, nie wiem, 100 tysięcy złotych, dajmy na to, i 2000 ratę, czy 1500, teraz ma 3,5 i jeszcze do tego kredyt hipoteczny, no to nie jest w stanie po prostu tego spłacić. I jak już nie ma możliwości więcej wyciągnąć pieniędzy z etatu, no to jakie ma wyjście? Co ma zrobić? Może go zlicytować komornik, a może jednak to pójść w tą upadłość konsumencką. I jeszcze jest jedno wyjście, którym rzadko w ogóle gdzieś pada w mediach, no to jest możliwość zawarcia układu w upadłości konsumenckiej. Czyli jeżeli mam pomysł jakby na wyjście z problemów, to taka ala restrukturyzacja dla konsumenta też jest przewidziana w upadłości konsumenckiej. Natomiast najczęściej niestety kończy się to po prostu zwykłym wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Mhm. Znaczy te liczby, o których powiedzieliście, świadczą o tym, że to się rozpędza. Ja ostatnio byłem na konferencji, gdzie jedna z osób, która siedziała na widowni, zapytała prelegenta, czy jesteśmy w recesji. No i tam padła odpowiedź, że nie, że mylimy te pojęcia, że recesja to jest 30% bezrobocia, że recesja to jest powrót do lat 80., czyli złodziejstwo na ulicach, czyli po prostu ludzie, którzy kradną, bo nie mają co jeść i muszą wyjść na ulicę i kraść, więc to jest prawdziwa recesja i tego nikomu nie życzymy, że to jest brak pracy i 100 ludzi chętnych na miejsce. Dzisiaj ja myślę, że tego nie widzimy, ale chciałem was zapytać, w którym jesteśmy etapie właśnie tego kryzysu, tej sytuacji spowolnienia gospodarczego, czyli jak to nazywać, no bo jesteście przedsiębiorcami, też obserwujecie, jesteście w wielu firmach i widzicie tam, że może jest problem finansowy, może problem zarządczy, to takie pytanie trochę odchodzące, zaraz wrócimy do tych szczegółów, ale ciekawe, myślę, że widzicie, czy oni zatrudniają, czy mają właśnie nowe zamówienia. Troszkę zanim włączyły się kamery, mówiliśmy o Chinach, troszkę wspomniałeś przed chwilą o tej Ukrainie i też tym naszym takim gospodarczym połączeniem, które ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy i musimy o tym pamiętać. Więc pytanie do was obu, jak uważacie, czy to jest jakiś okres przejściowy, czy jesteśmy w środku, czy wychodzimy z tego marazmu, czy on dopiero przed nami, bo przecież socjalizm wyborczy dopiero przed nami, to też wpompuje kasę w naszą gospodarkę i wiemy, co się za tym kryje. Znaczy, wiesz co, w mojej ocenie to jesteśmy na początku takiego, można powiedzieć, dosyć dużego kryzysu, tak? Dlaczego? Bo widzimy, że przedsiębiorcy nie zatrudniają nowych pracowników. To jest jedno. 2. Nawet ostatnio chyba Fakt opublikował przed świętami ten koszyk tak zwany, tak? No to ten koszyk był już o 200-300 zł mniejszy niż w zeszłym roku, tak? Czyli ludzie deklarowali, że mniej kupią produktów na święta, tak? No to ludzie nie kupują mniej, bo chcą zaoszczędzić, bo chcą, nie wiem, kupić coś sobie, tylko nie kupują, bo ich na to nie stać, tak? Ja też sam widzę często, jak chodzę teraz do sklepów, że jak wcześniej ludzie brali produkty i ten koszyk przykładowo przy kasie był pełen, to teraz ludzie oglądają produkt, patrzą jaka jest cena, porównują. Spotkałem się z tym, nie wiem, 3 dni temu, tak? Byłem z dziećmi w jednym z dyskontów, no i patrzę, tutaj pani stoi, wybiera marchewkę, bierze taką, odłożyła jakby taką zapakowaną ładnie w folię, wzięła taką niezapakowaną, bo stwierdziła, że jest taniej, tak? Więc w naszej ocenie, jakby patrząc na cały rynek globalnie, tak polski przede wszystkim,
to jesteśmy na początku kryzysu. Pytanie, czy z niego wyjdziemy? Myślę, że na tym etapie ciężko jest to powiedzieć, tak? Słuchaj, rok temu byśmy się spotkali w styczniu, wszyscy mówili, Putin nie zaatakuje Ukrainy, bo mu się to nie opłaca. No mamy rok później, no jednak zaatakował, tak? I nikt tutaj nie patrzył na jakby ekonomię, tak? Zaatakował, bo musiał. Dlaczego musiał? Bo mu poparcie spadało, tak? W Rosji bał się tego. No zaatakował, wyszło to jak wyszło, tak? Teraz dla niego. Myślę, że skończy jak inni uzurpatorzy, którzy rozpoczynali wojnę. Nie nam to też oceniać. No ja muszę się zgodzić, że patrząc na to, co się dzieje, to chyba NBP opublikował, że dopiero wyjdziemy z tej inflacji w 2027 roku. Wrócimy do tej 2,5 inflacji, dokładnie, tak. Do 27. Więc wszystkie te rozmowy, które były toczone, są teraz już wiadomo, jak to wyglądało. Natomiast patrząc na to, że wcześniej mieliśmy dość dużą pomoc z państwa, te tarcze 4.0, 2.0, PFR-y, Unia i tak dalej, więc to pompowało trochę pieniędzy dla tych naszych przedsiębiorców. Oni spłacali inne zobowiązania, no bo mieli te pieniądze, powiedzmy, dostali te pieniądze z PFR-ów, ale to już się wszystko pokończyło. Pokończyły się wszystkie jakby zapomogi i tarczy i tak dalej. I teraz przychodzi taki moment, że bym powiedział niestety bardzo brzydko, że sprawdzam i w tym momencie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo nie mamy już tych pieniędzy z zewnątrz. Czyli musimy działać w tym swoim przedsiębiorstwie, płacić raty podwyższone, wysokie stopy procentowe, no a nie mamy już żadnych subwencji i tak dalej. Więc myślę, że ja uważam tak samo jak Sebastian, że jesteśmy na początku drogi. Myślę, że za 2, 3, 4, nawet 5 lat pewnie będzie wychodzić nasza gospodarka, nasi przedsiębiorcy z problemów i myślę, że będzie się pogłębiał problem i zwiększała ilość restrukturyzacji, bo jeszcze parę lat temu nikt by nie pomyślał, że będzie się otwierać 850 restrukturyzacji miesięcznie dzięki tej nowej uproszczonej restrukturyzacji. To było kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcznie. Teraz jest 850 restrukturyzacji miesięcznie. To są po prostu zatrważające statystyki. Wiesz, też na przykład wczoraj właśnie spotkaliśmy się tutaj, przyjechaliśmy do Katowic z naszym kolegą, który jest komornikiem tutaj, że tak powiem, miejscowym i powiedział nam, panowie, mówi, ja widzę, że wy macie co robić, ale niestety ja też mam co robić. Mówi, że w zeszłym roku miał 600 spraw u siebie w referacie, w tym roku ma 1300. I mówi, no trochę mi zabieracie pracy, bo ci ludzie się restrukturyzują, do mnie nie przychodzą, jakby no nie ma kogo windykować, tak, w tym momencie, ale mówi, jeszcze ocenia on jako komornik, że do końca roku to będzie już lawina, która nastąpi, bo oni mają informacje też z sądów. I sądy mówią, że bardzo mocno wzrósł ilość wydawanych nakazów zapłaty. Więc to też nam pokazuje, że jednak no, ta gospodarka hamuje, no, jest inflacja, tak, która teoretycznie jest 18-19%, a jeżeli się patrzy na przykład na produkty spożywcze, to jest 29-30%, tak? No, jeżeli ktoś, powiedzmy, jest na etacie, tak, zarabia 4,5 tysiąca, 5-6 tysięcy złotych i z tego musi utrzymać rodzinę, no to jeżeli mu się zabierze 20% z 5 tysięcy, no to ciężko dołożyć, prawda? Ja też powiem, jaki jest podstawowy problem w Polsce przedsiębiorcy. Wiesz, jaki jest największy problem? Terminowe płacenie faktur. Faktury między sobą, czyli ja ci wystawiam fakturę, daję ci termin, a ty mi płacisz tą fakturę za 2 miesiące, nie 14 dni. Zatory płatnicze między przedsiębiorcami, to jest największy problem. Problem z płaceniem na czas faktur. Ja bym chciał, żeby to było tak, że ja wysyłam fakturę i mam przelew tego samego ja najlepiej, nie? Ale to w Polsce tak nie funkcjonuje. Mamy spore zasięgi i ja często mówię, że jakąś mam taką misyjność, jakąś chcę wartość nieść tymi rozmowami. Nie tylko po to, żeby pokazać przedsiębiorców, którzy coś robią. Wy robicie coś takiego wyjątkowego i jeszcze myślę, że o to dzisiaj będę pytał. Ja sam gdzieś tutaj odnajduję siebie w tym, co mówicie, że bywacie w firmach, które mają problemy, bywacie w firmach, które gdzieś wpadły w jakiś zły moment albo mają złych kontrahentów właśnie przez to, że nie płacą faktur. Ja dzisiaj jestem taką firmą, że jak my mamy faktury, część jeszcze tych faktur sobie płacę tak, klikam sobie na telefonie, czasami mówią zapłać faktury, przyszła faktura. Ja mówię okej, no to sobie kliknę szybko. Większość już płacą dziewczyny, asystentki z biura. Wiecie co? Wszystkie te faktury płacimy w momencie, kiedy je dostajemy. Ja kiedyś o tym marzyłem, ale nie mogłem tego zrobić. Z wiadomej przyczyny. Nie było cash flow, tak? Nie ma tutaj co czarować. Mówmy sobie szczerze. Dostałeś faktur na 20 tysięcy, a na koncie miałeś 3. No i jak to zapłacić? I czekałeś na inne faktury, mówisz, jak ja mam to zapłacić, jeśli ktoś mi nie zapłacił, więc ja chciałbym płacić. Dlatego dzisiaj możemy to zrobić i tu jest apel do tych, którzy mogą, no bo pytanie, Marcin, jak to zrobić?
Tak? Jak to Sebastian zrobić? W jaki sposób? No tylko mając pieniądze, ale mając pieniądze to ktoś to musi zacząć, czyli firma, która dzisiaj ma jakiś zapas gotówki, no musi chyba zacząć płacić, no i tak to rozpędzić. Ale wrócę do tego, co przed chwilką mieliśmy, nie o fakturach teraz, ważny temat, bo zapytałem was o to, jak wy to widzicie faktycznie ten rok, no i nie wygląda to różowo, ten komornik, kolega, który powiedział, że to dopiero początek, no to ja bym chciał pójść krok dalej i powiedzieć chyba o takiej prawdzie, która gdzieś tam jest chowana, bo mówiliście o tym, że jesteście zapraszani na konferencje i jeździcie na te konferencje, różne przedsiębiorców i powiedzieliście, że to nie jest dla was miejsce. Że to nie jest dla was miejsce, żebyś mnie zrozumiał dobrze, Marcin, że tam są przedsiębiorcy, którzy przyjeżdżają do Warszawy, do Krakowa, oni sobie mogą zapłacić hotel, pójść do restauracji, przyjść porozmawiać z przedsiębiorcami. No i jednak wydaje się, że większość nie robi tego na kredyt. Oni powinni chyba dobrą mieć sytuację finansową, więc chyba ten klient wasz, który już ma problemy finansowe, duże szczególnie, on jednak już tam może nie jedzie. On już może gdzieś się chowa, już może nawet alienuje się, może już nie szuka rozwiązań, może już myśli, że już się nie da zrobić. Nie wiem, czy mam... Ale to ja powiem tak, ja się bardzo cieszę, że na tych konferencjach są przedsiębiorcy, którzy do nas nie trafiają. To i my jeździmy tam i rozmawiamy, żeby propagować, edukować i mówić, jak to po prostu wygląda, że okej, ty nie masz problemu, bardzo fajnie, przyjechałeś, zapłaciłeś za bilet, jesteś i tak dalej, ale może twój kolega może mieć albo ma, może ktoś jakiś znajomy. My nie robimy tego tutaj, żeby łapać nie wiadomo ile klientów, leadów, nie wiadomo czego. My robimy to dlatego, że wszystkie media mainstreamowe nie mówią za bardzo tej restrukturyzacji i dzięki właśnie takim rozmowom jak dzisiaj na twoim kanale w ogóle jest jakakolwiek rozmowa o tym. Ja zadam ci pytanie, ile razy słyszałeś o restrukturyzacji w telewizji? Ja nie oglądam już od kilku lat, ale wtedy jak oglądałem, to nie pamiętam, żeby dlatego jesteśmy na tych konferencjach, żeby po prostu pokazać, że jest jakieś wyjście i gdzie można to powiedzieć? No tylko na konferencjach dla przedsiębiorców. Oczywiście są te konferencje, bo duże konfereje tych nieruchomościowych, tam też myślimy, żeby pójść po to, żeby powiedzieć, że coś takiego po prostu istnieje. Jakby ta edukacja jest dla nas mega ważna. Bo my już nawet w czasach covidowych z Sebastianem założyliśmy Fundację Pomocy Dłużnikom i myśleliśmy, jak można powiedzieć ludziom, że coś takiego w ogóle istnieje. Znaczy wiesz, też zauważ dwie rzeczy, tak? Tak jak my zawsze często mówimy tutaj, czy na wywiadach, czy na konferencjach, że restrukturyzacja to jest szansa. Natomiast upadłość to jest koniec, nie? I każdy, tak jak mówią w telewizji, nie wiem, masz długi, zrób upadłość konsumencką. Tylko co się z tym wiąże? Wiąże się z tym tak naprawdę wykluczenie społeczne takiej osoby. Na zawsze czy na ile lat? Wiesz co, w teorii 5-7 lat, a w praktyce, no, trzeba powiedzieć, że to chyba jednak będzie na zawsze. Zostaje. Bo pamiętajmy o tym, że oczywiście będziemy mieli czysty BIK, czyste inne tam jakby rejestry, natomiast banki mają swoje własne rejestry i wiemy, że niektóre banki na przykład zakładają folder dla osoby, która była upadła i ta osoba po upadłości konsumenckiej nie ma nawet możliwości założenia konta w tym banku. I wiesz, to fajnie się mówi, fajnie mówią doradcy z jakichś kancelarii, tak, czy jakieś firmy, które proponują takie upadłości. Pan się wyczyści z długów, za rok, za 2 pan będzie czysty, może pan mieć majątek, prowadzić firmę, tak? Co z tego? Jeżeli będziesz chciał prowadzić firmę, będziesz chciał jakieś zobowiązanie zaciągnąć, czy, nie wiem, spróbować jakąś dotację dostać, a jesteś na czarnej liście, która jest tak naprawdę teoretycznie nie istnieje, ale jest w danych instytucjach i jesteś wykreślony, tak? Więc ja bym się zawsze 3 razy zastanowił nad upadłością. To, wiesz co, też w internecie bardzo fajnie panują reklamy. Masz długi, rób upadłość konsumencką, masz długi, składaj wniosek i będziesz czysty i tak dalej. Ja powiem ci historię praktyczną, realną klienta, naszego kolegi, gdzie był syndykiem. W postępowaniu pani była zdziwiona, że złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, miała długów na 120 000 i nieruchomość na 300 000. Taki doradca internetowy, który powiedział, że super, złóż wniosek, będzie dobrze, skasował na 800 zł za wniosek o ogłoszenie upadłości, wysłał do sądu, przyszedł syndyk i mówi, no ale to pani nie myślała, żeby na rynku sprzedać tą nieruchomość? Po prostu na rynku, 300 000 nieruchomość, spłaci pani te długi 120 000. Ale jaki dług? A o co panu chodzi? I to ja miałem obiecane, że będę miała zachowaną nieruchomość i idę do upadłości i wszystkie długi zzerowane. A syndyk mówi, no nie, no ta nieruchomość będzie teraz zlicytowana, sprzedana i pokryte będą długi z tego. Więc też uważajmy, nie bawmy się w upadłość konsumencką, jakie tak, strykam palcami, jestem oddłużony, jutro już mam zwolnione rachunki, jestem oddłużony, dzisiaj wniosek o ogłoszenie upadłości, jutro jestem wolny. To tak nie będzie. To od razu przestrzegam, bo ja widzę, co się dzieje po prostu na rynku teraz. Jest patologiczna ilość tych wniosków takich właśnie, które nie powinny w ogóle trafić do upadłości. Mhm. No, ja mam
taką myśl ze strony przedsiębiorców, którzy na pewno, duża szansa, że może nawet tego nie oglądają. Bo już są gdzieś w czarnej dziurze, tak to powiem. Ten mental już odjechał totalnie. Mają myśli samobójcze, może nawet. Myślę, że może to jest nawet u was gdzieś tam u tych klientów jakaś taka codzienność, niestety. Pewnie tak. Co byście chcieli, jest dzisiaj możliwość, tak? Co byście chcieli powiedzieć, albo dlaczego oni się nie zgłaszają? No bo z jednej strony jest to, że oni mogą o tym nie wiedzieć, że jeśli jest przedsiębiorca, który nie ogląda YouTube'a, nie słyszał, a druga osoba może się zamknąć i nie chce o tych problemach mówić z rodziną najbliższą, a co dopiero z kumplami z branży, tak? No bo on jest moim kumplem, ma firmę. Nie mogę mu powiedzieć, bo przecież wstyd, bo ja jestem przedsiębiorcą już od lat. Jak mi może nie iść? Przecież to będzie świadczyło o mojej słabości. Gdzie tu jest problem i jak spróbować pomóc tym ludziom? Bo część z tych ludzi może sobie nie poradzić i ich po prostu już nie będzie, tak? Za rok. Wiesz, użyłeś tutaj bardzo trafnego słowa wstyd. Każdy z nas się wstydzi czegoś, a przedsiębiorcy wstydzą się swoich błędów. I nikt się nie chce przyznać do tego, że popełnił błąd jako przedsiębiorca i powiem ci, że gdzie ten wstyd się pojawia najczęściej? To jest mąż, który prowadzi działalność gospodarczą i boi się przyznać żonie, to z naszej praktyki, że ma długi. I on zaciąga kolejne długi, kolejne zobowiązania, żeby pojechać na wakacje, pokazać żonie, że super z biznes się kręci. Mieliśmy taki przykład nawet jednego klienta, to kuriozum tak naprawdę, tak? Żeby sąsiedzi widzieli, że mu się dobrze w firmie wiedzie, słuchajcie, no przyszło do nas po restrukturyzacji, a może nawet i po upadłość. Ja już tu się uśmiecham, no bo to była taka sytuacja, że to po prostu ciężko to ocenić. Ręce opadają. Kupił Mercedesa S-klasę za ostatnie pieniądze z firmy i sprzedał jeszcze jedną ciężarówkę, żeby mieć na to pieniądze. Gdzie tam miał, nie wiem, 20 chyba tych ciężarówek. Woził jakieś tam produkty tymi ciężarówkami, bo nowa S-klasa wyszła, żeby pokazać sąsiadom, że u niego się super wiedzie. I do nas przyjechał ten S-klasą, mówi, że no to on ma S-klasę, super się wiedzie. Dał nam dokumenty finansowe, ja mówię, ale wie pan co, coś tu się nie spina, nie? Troszeczkę za mało jest pieniążków, tak? Mówię, na co jest ten wydatek tam 1 100 000, on tyle za ten samochód zapłacił. A on mówi, no wiecie co, musiałem pokazać sąsiadom i wszystkim, że mi się wiedzie. A ja mówię, ale po co? A on mówi, no wiecie, bo jak mi się wiedzie, to też dostanę dobre kontrakty, jak pojadę takim autem, to dostanę lepsze zlecenia. Ja mówię, proszę pana, ale czy ktoś widzi, że pan w ogóle by przyjechał takim autem, tak? Mówię, ile kosztuje serwis tego auta i tak dalej. A on mówi, ale wiecie panowie. No i de facto nie poszedł w restrukturyzację. Kontakt nam się z nim urwał on chyba na pół roku, rok, prawda? Po roku do nas trafił z 20, 19, bo jeden sprzedał nam Mercedesa, żeby kupić, samochodów tych ciężarowych. Zostały mu 3. W międzyczasie sprzedał 2 mieszkania. Miał tyle długów i dalej się bał powiedzieć o tym żonie, żeby to było jasne. Że jak nam pokazał, to w ciągu roku wolumen długu chyba wzrósł z 3 milionów do 9. No, jeszcze zadałeś też pytanie, jak sobie radzą ci przedsiębiorcy, to ja też powiem ci, że żeby móc porozmawiać o tych długach i problemach, my też mamy teraz u siebie w zespole psychologa i mamy taką też, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, mamy też taką rozmowę, że jeżeli ktoś potrzebuje konsultacji psychologicznej, to po prostu najpierw rozmawia z naszym konsultantem albo dobieramy konkretną osobę. Dopiero po rozmowie, jak wyrzuci z siebie ten balast, te problemy, to wraca do nas na rozmowę po prostu o długach i o wszystkim, więc my widzieliśmy, co się dzieje w zeszłym roku, mieliśmy bardzo tragiczne historie, o których byśmy nie chcielibyśmy mówić, bo bardzo dużo przedsiębiorców po prostu nie wytrzymało tego, co się dzieje na rynku i widząc, że to jest po prostu katastrofa, jak to wygląda w Polsce i że mężczyźni, bo z reguły to są przedsiębiorcy, to są mężczyźni jednoosobowe działalności gospodarcze, nie chcą mówić o problemach. Szukaliśmy rozwiązania, trochę czerpnęliśmy tutaj wiedzy, nie będę ukrywał, z amerykańskiego systemu, jak to u nich mniej więcej wygląda. I podjęliśmy decyzję, że weźmiemy po prostu psychologa na stałą współpracę z nami, bo czasami oni nie chcą rozmawiać z nami jako z prawnikami,
tylko chcą innej rozmowy. A to jest psycholog, który przez telefon rozmawia najpierw z taką osobą, czy od razu musi Mamy dwa warianty. Albo to jest nasz psycholog, którego kierujemy tutaj na terenie Warszawy, albo współpracujemy z jedną firmą, już nie będę rzucał nazw, która telefonicznie konsultant dzwoni, dobiera odpowiedniego psychoterapeuta i kieruje już na konsultację. Albo to taką internetową, albo po prostu w realu. Nie? Więc mamy też mamy duży zasięg, bo firma, z którą współpracujemy, dobiera konkretnego psychologa pod konkretne problemy. Jakbyście mogli powiedzieć... Nie wiem, czy mogą mówić nazwy, nie? Więc wolę nie, to już jakby następna moja myśl. Jakbyś mógł powiedzieć, co jest takim przełomowym momentem w historiach, które się udają, gdzie ktoś może ma taką historię, jak przed chwilą słyszeliśmy, że wręcz wydaje ostatnie pieniądze na absurdalne rozwiązania typu samochód za 1 000 000 złotych i tam jest z drugiej strony żona, która teoretycznie nie wie. Ja nie wierzę, że ona nie wie przy takiej skali, że tam jest problem, że ona udaje, może mąż udaje przed nią, ona przed nim. Gdzie jest ten moment? Czy ten psycholog pomaga, czy oni nigdy ze sobą nie rozmawiali? Bo to jest absurdalne. Przy tak dużej firmie nie widzieć problemu. No, chyba nie da się przez tyle lat ukrywać, czy da się. Czy może ja się mylę, że da się po prostu czarować przy takich budżetach, takich kwotach tą firmą, że tam jest wszystko okej. Znaczy wiesz co, to powiem ci tak, że niestety da się. I z długami to jest tak samo, jak ja mówię, z uzależnieniem od narkotyków albo od alkoholu, tak? Jeżeli sam przed sobą się nie przyznasz do tego, że masz długi, że masz problem, to nikt nie jest w stanie ci pomóc. I taka osoba, która przychodzi do nas i ona mówi, że no mam problemy, teraz tu takie zatory płatnicze, zazwyczaj też mówi nam, że została przez kogoś oszukana. Tak? To się pojawia w 90% rozmów. Zostałem oszukany przez tego, tamtego. Ja mówię, no dobrze, ale w jaki sposób został pan oszukany? No bo on mi nie zapłacił. Ja mówię, dobrze. A dlaczego panu nie zapłacił? Bo do końca nie wykonałem mu usługi. Ja mówię, proszę pana, no to czy pan wykonał usługę w 100% i dlatego, i ktoś panu nie zapłacił, jest problem. No i on po prostu wtedy, ten człowiek nam się otwiera. Dlatego też właśnie ci psycholodzy są potrzebni, żeby takiej osobie powiedzieć, że powiedz mi, gdzie masz problem, tak? Przyznaj się przed sobą, że ten problem w ogóle istnieje, tak? Zobacz, zaciąganie kredytów to jest uzależnienie. Mieliśmy kiedyś taką klientkę, która była osobą bardzo zamożną, ale ją, jak sama nam powiedziała, kręciło zaciąganie kredytu. Obsesyjnie zaciągała kredyt. Ona miała za 4,5 miliona. I jeżeli ktoś do niej dzwonił, czy z banku, czy potem z parabanków i mówił, że może wziąć zobowiązanie, to ona je brała, bo ją to naprawdę, można powiedzieć, tak kolokwialnie podniecało. Jak hazard, jak hazard. No to zaciągała, ja mówię, dlaczego pani wzięła ostatnio tam 350 000 z takiego banku? A ona mówi, bo zadzwonili i powiedzieli, że mogą mi dać. Wiesz, też pro tej historii, co mówił Sebastian, jeżeli masz rozdzielność majątkową, to łatwo ukrywać te długi, bo możesz sobie zaciągać zobowiązania na swoją działalność bez podpisu współmałżonka. Masz jednoosobową działalność. Jeżeli masz nieruchomości kupione jeszcze przed małżeństwem, które są twoje, możesz je zbyć, nawet żona nie będzie o tym wiedziała. Więc w Polsce dość łatwo jest manipulować tymi długami, oszukiwać współmałżonka, że tych długów nie ma. Natomiast pytałeś o te rzeczy psychologiczne i moment taki przełomowy, żeby ktoś się przyznał. Myślę, że to jest tak, jak powiedział Sebastian. Psycholog pomoże, porozmawia z tobą. My też możemy porozmawiać, ale jeżeli sam przed sobą nie powiesz, że okej, to jest ten moment, że mam problem w działalności, to już jest ten moment, że ja muszę z kimś porozmawiać, no to się nie uda. No bo skąd mam wiedzieć na 2,5 miliona przedsiębiorców w Polsce, że ten akurat ma problem? To musisz zobaczyć, powiedzmy, taką rozmowę jak dzisiaj u ciebie, zastanowić się, no to jednak może u mnie już jest ten problem, są już zatory płatnicze, już mam tak wysokie raty kredytów, że nie dam rady, już tego nie płacę, kończy mi się cash flow, no i pali mi się pierwsza czerwona lampka, no dobra, no już może niech nie przyznaje przed sobą, że ma te długi, ale niech pomyśli, chociaż porozmawiam i się dowiem, jakie mam możliwości, tak? Restrukturyzacyjne. I tyle. No to na zakończenie tego odcinka zapytam jeszcze, dwie rzeczy mnie jeszcze ciekawią tutaj. Pierwsza, czy są jakieś branże bardziej zagrożone? Ty wspomniałeś dzisiaj, że jednak to rolnictwo przez jakieś decyzje polityczne czy geopolityczne może mieć większe problemy, więc ci, którzy są związani z rolnictwem, jakimś przetwórstwem, może ten kierunek. Ale czy są jakieś branże, które widzicie, że tam jest po prostu duży problem i będąc tam macie pomarańczowe światło, żeby po prostu się zastanowić i chociaż ogarnąć swoje finanse, jeśli tego nie zrobiliście? Czy to jest pierwsze pytanie? Wiesz co, teraz jeżeli chodzi o branżę, to przede wszystkim budownictwo, tak? Deweloperka bardzo się zmaga z dużymi problemami. Po pierwsze pracowników, bo nie ma pracowników.
albo są na wojnie, tak? Bo to byli zazwyczaj obywatele tam Ukrainy, którzy tutaj u nas pracowali, a po drugie brak zdolności kredytowej. Ja mam znajomego, który jest deweloperem w Warszawie i ostatnio do mnie przyszedł i mówi, że ma potężny problem. Wybudował 8 domów, na 6 miał już umowy rezerwacyjne, ludzie mu zrezygnowali z umów, bo nie dostali kredytów hipotecznych, bo zmniejszyła im się zdolność kredytowa. No i kwestia jest taka, że mówisz, słuchaj, mam 8 domów, mam pieniądze zainwestowane, nie mogę dalej budować, no i co teraz, tak? Muszę zapłacić pracownikom, nie mam skąd. Więc jeżeli chodzi o budowlankę, to jest na pewno. 2, rolnictwo, no bo ono geopolitycznie dostało bardzo mocno teraz. No i też widzimy, że transport jednak, tak? Bo Polska była takim jakby liderem w transporcie wschód-zachód, można powiedzieć. No a z racji zamkniętych granic, no jednak te auta, to wszystko stoi. No i ludzie ponoszą też koszty leasingów, kredytów na te samochody, no bo przedsiębiorcy zazwyczaj zaciągali zobowiązania jakieś kredytowe, żeby te auta mieć, tak? Wiesz, patrząc na statystykę, tak jak mówi Sebastian, paradoksalnie mówi się o tych nieruchomościach, flipach i że jest super rynek, żeby to robić i tak dalej. Natomiast najwięcej wniosków o ogłoszenie upadłości poskładali mali deweloperzy. Teraz jeżeli chodzi o pierwszy kwartał do 23, wnioski o ogłoszenie upadłości czy kwestie restrukturyzacji. I transport, spedycja, restauracje, o dziwo też teraz mają duże problemy i branża wodka, na której nigdy byśmy nawet nie pomyśleli, ma teraz problemy. Z czego akurat u nich to wynika, tego jeszcze nie rozpracowaliśmy, ale wiemy, że teraz oni zmagają się z problemami. Nie wiem, czy to są kwestie podnoszenia tych cen wody, czy jakieś problemy na linii jakichś kontraktów, nie mam pojęcia, ale też oni teraz mają jakieś problemy. To zrobię tak, zrobię trochę taką niespodziankę i przecinek i to drugie pytanie, które miałem w głowie, zadam w drugim odcinku. Dziękuję panowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.